Cześć! Dzisiaj test akumulatorowej szlifierki kątowej Parkside PWSA 20LIC3. Urządzenie zakupiłem jako gołe body bez ładowarki i bez akumulatora. Rozpakuję urządzenie i zobaczymy, przetestujemy, jak działa. W zestawie mamy urządzenie z tarczą do cięcia metalu, rączka z kluczem do odkręcania tarczy plus instrukcja obsługi. A więc tak, co do samego urządzenia, tutaj wkładamy baterię, regulację obrotów, włącznik. Tutaj możemy wkręcić rączkę z trzech stron, osłona regulowana. Można ją sobie łatwo dostosować jak chcemy. Dodatkowo tu jeszcze taka plastikowa osłona, można ją zdjąć bez problemu. Tarcza i przycisk do blokady przy wymianie tarczy. Wciskamy przycisk, blokuje się tarcza i odkręcamy tarczę w ten sposób. Dane techniczne. A więc tak, napięcie znamionowe 20V, prąd stały, znamionowa prędkość obrotowa 2500 do 10000 obrotów na minutę, rozmiar tarczy FI 125, rozmiar gwintu M14. Co do akumulatora, no to typ litowo-jonowy, napięcie znamionowe 20V, pojemność 4 Ah. I tak, co do ładowarki, to nie będę tutaj czytał, bo każdy ma swoją jakąś ładowarkę, tą Lidlową. A więc co, przetestujemy urządzenie i zobaczymy, jak działa. Postaram się urządzenie przetestować na baterii 4 Ah, jak również na 2. Zobaczymy, czy na tej mniejszej baterii też jest w stanie działać. Dobra, mam założoną baterię 2 Ah. Mam profil tutaj grubościanki 2 mm. Przednę, zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, niestety nie udało się. Widać, że bateria 2 Ah jest za słaba. Urządzenie trzeba używać z większą baterią. Założę większą baterię, zobaczymy, jak wtedy pójdzie. Założyłem dużą baterię, 4 Ah. Zobaczymy teraz, jak nam pójdzie cięcie.
Profil przecięty bez problemu. Także jest ok. Teraz sprawdzimy może szlifowanie. Dobra, założyłem tarczę do szlifowania. Kamienną, nie taką listkową. Zobaczymy, jak pójdzie z tarczą. Poszlifujemy. Jeśli chodzi o szlifowanie, też nie ma najmniejszego problemu. Szlifierka radzi sobie bez problemu. Dobra, teraz blacha 4 mm. Przetniemy, zobaczymy, jak sobie szlifierka poradzi. No i niestety blacha 4 mm pokonała szlifierkę. Szlifierka po prostu staje, nie ma siły, żeby przeciąć tej blachy. No także coś grubszego niestety nie udało się. Krótkie podsumowanie. No, urządzenie działa tylko z baterią 4 Ah, z baterią 2 Ah niestety nie daje rady. Aczkolwiek z baterią 4 Ah też nie do końca daje radę. Profil o ściance 2 mm przeciął, niestety blachę o grubości 4 mm już nie przeciął, szlifierka zatrzymywała się. Także urządzenie tylko i wyłącznie do lekkich prac, do ciężkich prac się nie nadaje. Czyli jak ktoś tnie cienkie blachy plus jakieś cienkościenne profile, jak najbardziej. Grubsza robota niestety nie. I to wszystko. Czyli wybór należy tak naprawdę do Was. Czy kupicie sobie to urządzenie, czy nie. Ja myślałem, że będzie trochę lepiej, że będę mógł tym ciąć trochę grubsze elementy gdzieś nie w warsztacie, tylko poza warsztatem, no ale niestety zostaje tylko do lekkich prac. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Widzimy się następnym razem. Cześć!